Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam ponad 200-metrowy dom z wielkimi oknami, w którym panuje niezwykle rodzinna atmosfera. Cześć, jestem Basia i zapraszam Was do mojego domu na wsi, gdzie mieszkam z mężem i naszymi 2 synami. Mieszkamy tu 5 lat i właśnie postanowiliśmy sprzedać nasz dom, dlatego to dobry czas, by zaprosić Was na ostatnią po nim wycieczkę. Mam nadzieję, że okaże się dla Was inspirująca. Zapraszam. Tradycyjnie zaczynamy przy drzwiach, tym razem żółtych, które prowadzą do wiatrołapu. A teraz wchodzimy do salonu połączonego z kuchnią. Nad kuchnią znajduje się antresola, natomiast nad częścią salonu przestrzeń została otwarta, niezabudowana i możemy podejrzeć, co znajduje się na piętrze. Tutaj w części wypoczynkowej, tak samo jak w pokojach dzieci, jest podłoga drewniana z jesionowego drewna, natomiast w większości pomieszczeń znajdziemy jednak białą podłogę, zupełnie białą, z żywicy epoksydowej. Biel pięknie rozjaśnia wnętrze i pasuje do wszystkich mebli, dlatego jest bardzo uniwersalnym wyborem, ale mimo tego wciąż nie bardzo popularnym i raczej rzadko można spotkać takie rozwiązanie. Tutaj na ścianie jest galeria plakatów i zauważcie, że są to naprawdę duże ramki i to widać dopiero, gdy jestem tutaj blisko i możecie porównać. Gdy spojrzymy z większej odległości, całość jest bardzo proporcjonalna. Duże ramki na duże ściany i w ten sposób możemy stworzyć dopasowaną kompozycję. Gdybyśmy chcieli stworzyć taką galerię z małych formatów A4, 30×40, to już nie wyglądałoby tak dobrze. Z tej strony natomiast mamy wielkie monstery i znowu mała roślinka nie zrobiłaby takiego wrażenia, gdy musimy zagospodarować dużą przestrzeń. Te liście są niesamowicie wielkie, jak w jakiejś palmiarni. Pod oknem jest duże siedzisko z mięciutką poduszką, na której można wygodnie usiąść i cieszyć się widokiem. To rozwiązanie często jest stosowane w amerykańskich domach. U nas nie aż tak, gdyż często parapety są na mało komfortowej do siadania wysokości i często są wąskie. Jeżeli jednak mamy taką możliwość i chcemy cieszyć się oknem, warto pomyśleć właśnie o takim kąciku. Ja to mogłabym się tu nawet wyspać. Ta wielka fioletowa sofa, rozkładana i bardzo wygodna, została upolowana przez Basię na OLX-ie za jedyne 300 zł. W kuchni nietypowo, bo nie ma żadnych szafek górnych, są tylko te półki. Natomiast tu na dole wszędzie są szuflady, a do dyspozycji jest też taka wygodna spiżarnia. Roślinka stojąca na lodówce niesamowicie się rozrosła. Zobaczcie, jak daleko sięgają jej pędy. Z tej strony kuchni jest tablica szkolna, którą udało się uratować przed wyrzuceniem na śmietnik, a która teraz pomaga w organizacji życia domowego i tu są wpisane na przykład nasze nagrania. A tu obok jest witrynka, w której są piękne talerze i miseczki, przeróżne skarby, które udało się Basi i Tomkowi upolować na różnych targach starodzi. To teraz idziemy na górę, a potem pokażę Wam dalszą część domu na parterze. Teraz jesteśmy nad kuchnią na antresoli, która została oddzielona akustycznie od dołu dzięki zamontowaniu takiej szklanej ścianki. W tym miejscu Basia zrobiła sobie miejsce do pracy, ma duży stół i piękny widok. Za tymi 2 wielkimi oknami mamy zielone pole. Natomiast jak zajrzymy tutaj w dół, to zobaczymy salon, a od góry też wygląda cudownie. Na piętrze są też sypialnia, łazienka i garderoba, przy czym ta ostatnia nie jest jeszcze skończona, dlatego do niej nie zajrzymy, ale pozostałe 2 pomieszczenia są naprawdę genialne, dlatego muszę Wam je pokazać. Chodźcie! Sypialnia ma ponad 20 metrów, więc jest bardzo przestronna. Duże okno od wschodu budzi Basię i Tomka z samego rana, a tutaj na najwyższej ścianie piękny zagłówek i kompozycja plakatów sprawiają, że to miejsce przykuwa wzrok. Jest po prostu pięknie. Najniższe ściany pod skosami świetnie się sprawdzą jako miejsce do przechowywania szafki czy regały, tak jak tutaj, no bo w końcu i tak nie będziemy w tym miejscu chodzić, więc możemy wykorzystać tę przestrzeń lepiej. Bardzo fajnym rozwiązaniem w sypialni jest zrobienie łączników do światła przy łóżku, najlepiej z obu stron,
żeby po wejściu pod kołdrę nie trzeba było negocjować, które z nas wstanie, żeby zgasić światło w pokoju. Natomiast przestrzegam, dobrze jest zdecydować się na takie łączniki dopiero, gdy już jesteśmy na 100% pewni, że łóżko będzie stało właśnie w tym miejscu, a nie gdzie indziej. Gdyż niestety po przemeblowaniu takie łączniki na środku ściany mogą trochę dziwnie wyglądać i stracą swoją funkcję. Dlatego jeżeli jeszcze nie wiecie, jak będą ustawione meble, to poczekajcie. Albo kupcie żarówki podłączane do Wi-Fi, sterowane aplikacją w telefonie, takie jakie pokazywałam Wam w filmie z mieszkania z pomarańczową sofą. A teraz zapraszam do łazienki i bardzo się cieszę, że Wam mogę ją pokazać, bo niesamowicie mi się podoba i bardzo żałuję, że nie możecie poczuć, jak tu pięknie pachnie. Chociaż jest to dużo rozwiązań, które Wam już pokazywałam, na przykład rośliny, które możemy wstawić do łazienki, jeśli mamy w niej okno, albo ładne kosmetyki na wierzchu, czy przeźroczyste pudełka na ozdobną biżuterię, to jednak w tej łazience jest zupełnie inny klimat niż we wszystkich innych, które Wam pokazywałam. Dlaczego? Bo wszystko zależy tak naprawdę od detali i nawet stosując niby te same rozwiązania co inni, i tak możemy stworzyć łazienkę, która będzie tylko nasza. Tutaj czarno-biały minimalizm został przełamany przez starą drewnianą szafkę, która zdecydowanie ociepla to wnętrze. W dodatku mamy złote elementy, zarówno gałki, jak i lampy, które też wprowadzają trochę takiej cieplejszej nuty. Warto zwrócić uwagę również na czarną armaturę. Czarna i matowa. Często pojawia się pytanie, czy czarny kolor w łazience się sprawdzi. Jak widzicie, Basia z Tomkiem mieszkają tu już parę lat, podłogę mają czarną, armaturę mają czarną i cała łazienka wygląda pięknie. Jeśli marzy Wam się czarny kolor w łazience, to nie przejmujcie się aż tak bardzo opiniami innych, tylko idźcie za głosem serca. Elementem ocieplającym tę łazienkę na pewno jest też ten dywan, który jest duży i dekoracyjny. Zazwyczaj nie stosuje się takich dywanów w łazienkach, a szkoda. Na pewno może to wynikać z tego, że łazienki są małe i tak duży dywan w większości się nie zmieści. Natomiast decydując się na małe dywaniki, możemy sięgnąć również po takie dekoracyjne, a niekoniecznie te stricte łazienkowe. Obok umywalki na wierzchu jest trochę kosmetyków, natomiast wszystkie są zamknięte w obrębie jednej tacy, dzięki czemu są bardziej uporządkowane niż gdyby porozstawiać je losowo po całej przestrzeni. W ten sposób jest utrzymana harmonia. Już wróciliśmy na dół, a tutaj mamy toaletę dla gości, pralnię, garderobę, łazienkę, pokój Marcina, pokój Michała i pokój gościnny. To teraz pytanie, gdzie chcecie zajrzeć? Piszcie w komentarzach. Dobra, koniec żartów. Tak naprawdę ja już wybrałam i wchodzimy do pralni. Przyznam Wam, że o takim pokoju gospodarczym właśnie marzę. Wszystko jest dopracowane i przede wszystkim ładne, bo miejsce, w którym pierzemy czy sprzątamy, nie musi być brzydkie i tylko takie, że chciałoby się ukryć i nikogo tam nie wpuszczać, tylko może być właśnie takie jak tutaj, z dbałością o najmniejsze detale. A ta gablotka kiedyś wisiała w szkole, do której chodził Tomek, a teraz zamiast wylądować na śmietniku, pełni rolę dekoracji tutaj i jest naprawdę bardzo intrygująca. Takie unikalne rzeczy z historią lubię najbardziej, a akurat ta gablotka jest jeszcze tematycznie świetnie dopasowana do miejsca, w którym się znalazła. Teraz jesteśmy w pokoju Marcina, gdzie nie ma szafy, gdyż ubrania są w garderobie, a tutaj jest miejsce na zabawki. Dlatego też wszystkie meble są niskie, tak aby Marcin miał dobry dostęp do wszystkich swoich rzeczy. Na ścianach natomiast pojawiły się różne dekoracje, zarówno te wykonane samodzielnie, jak i na przykład stara mapa, również, tak jak gablotka w pralni, uratowana od wyrzucenia na śmietnik, a kiedyś pełniła rolę edukacyjną w szkole.
Nasz syn też uwielbia Minecraft, często gramy razem z nim. W łazience na dole, z której korzystają głównie dzieci, jest wielkie lustro optycznie powiększające przestrzeń, stara komoda, która przełamuje wszechobecną biel i jest świetnie dopasowana, gdyż mieści się tutaj prawie od ściany do ściany. Rzadko udaje się tak znaleźć mebel, żeby aż tak dobrze pasował. A na podłodze nie mamy płytek, tylko jest żywica epoksydowa. Tak samo jak w większości pozostałych pokoi. Michał w swoim pokoju też ma mapę, tylko z Afryką. W ogóle jego pokój jest utrzymany w takich niebiesko-zielonych kolorach. Na ścianie jest niebieska lamperia, natomiast regały, jak i łóżko góra są zielone. No właśnie, bo to jest łóżko z Ikei, bardzo popularny model, który zresztą mają też nasze dzieci, tylko ten egzemplarz został przemalowany na zielono. Dzięki temu świetnie tu pasuje. Na tym kończymy nasz spacer po domu Basi i Tomka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i czekam na Wasze komentarze, które rozwiązania zwróciły Waszą uwagę najbardziej. Zapraszam Was też do Basi na Instagram i na jej bloga. Tam możecie zobaczyć więcej kadrów i poczytać o różnych rozwiązaniach, o których może ja nie zdążyłam wspomnieć. Pamiętajcie też o łapkach w górę i oczywiście subskrybowaniu mojego kanału, bo znajdziecie tutaj dużo więcej ciekawych wnętrzarskich filmów. Do zobaczenia. Pa!